Ania, jaki jest najpopularniejszy zestaw obiadowy w Polsce w niedzielę? W Polsce jednym z najpopularniejszych zestawów obiadowych w niedzielę jest rosół i schabowy z ziemniakami oraz surówką. Dzięki. Dawajcie, jedziemy na obiad. Cześć Wam, jak sami słyszeliście, już wiecie, na co jedziemy. A skąd w ogóle pomysł na niedzielę i zestaw niedzielny? Ano stąd, moi drodzy, że Wy tego nie wiecie, ale ja wiem, że każdy epizod praktycznie nagrywam w soboty. No ale dzisiaj jest wyjątkowo, tak sobie uporządkowałem weekend, że po prostu chcę pojechać w niedzielę. No i kiedy, jak nie w niedzielę, zjeść rosół i schabaka? A gdzie takiego schabowego i pyszny rosół zjeść? Zapewne się zapytacie. A więc po, mam nadzieję, dobrego schabowego i dobry rosół wybieramy się ponownie do Bradford, do miejscówki o nazwie Bistro Polish Food. Z tego, co dowiedziałem się na ich Facebooku, to serwują tam zestawy obiadowe. Ja już sprawdziłem dzisiejsze zestawy obiadowe i schabowego i rosołu nie ma, ale oczywiście też wyszperałem skądś ich menu i po prostu serwują jako osobne dania schabowy i rosół. A żył.pl dzisiaj na bogato, bo benefity na czas przyszły, czyli bierzemy fulla. Jeśli jesteś moim stałym widzem, to zapewne wiesz, że już w Bradford byliśmy. A jeżeli jesteś nowym, to po pierwsze dziękuję, że tu jesteś, a po drugie zachęcam Ciebie do zobaczenia tego epizodu. A dlaczego wspomniałem o pierwszym epizodzie w Bradford? Przede wszystkim ze względu na nasz tradycyjny kącik PL bawi, Ania uczy, w którym to pierwszym epizodzie skoncentrowaliśmy się bardziej na Polonii mieszkającej w Bradford ze względu na wajby, które ten odcinek miał. Teraz skoncentrujemy się na czymś innym, tylko że kącik PL bawi, Ania uczy będzie po jedzonku i jest tego jeden ważny powód. A powodem jest to po prostu, że parę odcinków ostatnich właśnie miałem w tym kierunku i nie chcę Was zanudzać tą samą trasą, podczas gdy Ania Wam mówi jakieś ciekawe fakty. Do Bradford mamy dwie trasy. Jedna jest dłuższa, jedna jest krótsza. Oczywiście jadę tą krótszą, ale zrobimy tak, że po jedzeniu wracamy do mnie na podsumowanie i będziemy jechać tą dłuższą trasą. Mam nadzieję, że jest bardziej ciekawsza, jeżeli chodzi o widoki. I wtedy Ania nam powie coś ciekawego na temat Bradford, a Wy w międzyczasie będziecie delektować się, mam nadzieję, widokami. Także co? My jedziemy do Bradford, widzimy się przed Bistro Polish Food. Witamy w Bradford. Marko, jesteśmy już na miejscu Bistro Polish Food. Ja się szykuję, muszę ogarnąć tutaj tylko parking, bo jest centralnie naprzeciwko, ale trzeba jakąś aplikację ściągnąć czy coś, nie ma, że hajs wrzucasz. Ja sobie to wszystko ogarnę. Idziemy na schabaka i na rosół. Mam nadzieję, że też jest deser. Także co? Bistro Polish Food. Nie zapominajmy o Ani po jedzonku. Bistro Polish Food. Zapraszam. PL-owska armia.
Dobra, jesteśmy na miejscu. Nie chcę gwiazdorzyć z muzyką, bo muzyka gra w tle, a jest parę już ludzi tutaj, czyli nie będziemy mi ściszać. Mam nadzieję, przy edycji to wszystko sobie ogarnę. Na parking udało mi się nic nie ściągać, żadnej aplikacji. Pani mi zaproponowała, magia bycia youtuberem, pani mi zaproponowała parking, ale dla Was przygotujcie się, że jest tutaj taka aplikacja do ściągnięcia. Cały ten stres spowodowany parkingiem muszę ukoić sobie czym? Shotem smakowej wódeczki. Wasze zdrówko za ponowną wizytę w Bradford, tym razem niedzielną. Dobra, wjechał pierwsze danie i to jest rosół. I co? Pamiętajcie, dzisiaj jesteśmy tutaj w niedzielę, niedzielne vibe są, czyli wjeżdża obowiązkowo rosół na pierwsze i dobra, spróbuję. Jestem w ogóle podekscytowany. Spróbuję, a później dodam magii, bo magii też, pamiętam magii chyba z czasów Polski, czyli z bardzo dawnych czasów, bo taka ciekawostka, u mnie w maju mija dokładnie 20 lat, jak już jestem w UK, czyli magii jadłem minimum 20 lat temu. Próbujemy rosół. Wziąłem 3 łyżki, coś podobnego jak bonus pomidorowa. Tutaj wjeżdża. No co, pyszny rosół, tłustawy, chyba to jest bardzo dobry znak tego. Patrzcie w ogóle, co tutaj się dzieje w tym całym kociołku. Widzicie te oczy tłuszczu patrzące na Was. Jest marchewa, makaron, pietrucha, czyli co? Standardowy rosół. A jeżeli chodzi o standard tutaj, na razie jest pierwsze danie, nie zapeszamy, ale jest dobrze. Dobra, dodajemy magii. Żeby nie było więcej magii niż zupy, żeby to nie była zupa magii z dodatkiem rosołu czasami. Dobra, magii wjechało, a ja, żeby nie nabrudzić nie wiadomo ile, to podniosę Was troszeczkę i biorę miskę do buzi. Idealny pomysł, idealny smak. Dobra, jeżeli chodzi o rozmiar porcji, to nie jest ona duża i się zastanawiam, czy to będzie jako zestaw, czy będzie jako osobne. Jeszcze nie rozmawiałem, po prostu sobie to zamówiłem, ale wiem, że dzisiaj w zestawie nie ma rosołu ani schabowego. No co, żeby się dowiedzieć, dla Was info o cenach, co myślę ogólnie o lokalu, o vibe'ach, o rozmiarach porcji i w ogóle. I o finalnym werdykcie susza smaczy. Zostańcie do końca. Dobra, ja już jestem po pierwszym daniu, czyli rosół, jedna z 2 części polskiego must have w niedzielę. Czekam sobie na schabaka i co? Zanim schabowy będzie, to wjedzie piweczko podane w fajnym pokalu. Ja lubię takie klimaty. Jeżeli ma być taki normalna taka szklanka czy coś, taka pintowa, to wolę z butelki, a jeżeli mają pokale, to biorę pokal i tutaj na szczęście w Bistro Polish Food w Bradford mają taki pokal, także Wasze zdrówko, drodzy widzowie. Dobra, schabak już wjechał i jest przeogromny. Od razu zostałem poinformowany, że jeżeli nie podołam, to nie ma problemu ze spakowaniem na wynos, czyli dla tych niepodołaczy możecie zawsze się spytać o jakieś opakowanie. Ja, żeby Wam porównać, jaki ten schabak jest wielki, to tradycyjnie dostawię do mojej pustej makówki go. Dostawiamy do makówy. Sytuacja wygląda tak. Taki jak cała moja twarz. Ale prawdopodobnie nie rozmiar się liczy, a smak. I go zaraz spróbujemy.
Dobra, schabak wjeżdża. Zanim ziemniaki wjadą i dwie surówki, które zobaczycie, to powiem wam coś, że dla mnie oryginalny schabak to jest z wieprzowiny. Żadne kurczakowe czy coś takiego, chociaż nie wiem, czy są, w ogóle nie wiem, czy się nazywa kurczak schabowy z kurczaka, nie? Musi być wieprzowina i dowiedziałem się od przemiłej pani, którą serdecznie pozdrawiam, że smażą go na smalcu. Tak, smalcu, chciałem powiedzieć salcesonie, ale smażą go na smalcu. Czyli mega pysznie, wjeżdżamy w ziemniaki, pokazuję wam suróweczki, no i co? I popijamy piwko i jest fajnie póki co. Czas na ziemnioki. Ziemnioczki, tak, wjeżdżają. Nawet chyba wyczuwalna jest nutka masła w nim albo mleka, coś takiego. I wjeżdżają surówki. I tutaj zobaczycie, są dwa rodzaje surówki. Są buraczki i jest taka ala kolejna gafa, ale nie wiem, jest tam jakiś chyba majonez czy coś, ale są ogórki kiszone, marchewka, cebulka, nie? Dla mnie niedzielny obiad kojarzy się z buraczkami. Zawsze w domu było. Także wjeżdżamy, próbujemy, chociaż dobra, bez przedłużania. Teraz już próbuję buraczki. I te buraczki od razu wyczuwam szczyptę chrzanu. Dobrze. I teraz wjeżdża taka surówka. Dobra, zobaczcie na szybkości, co to w niej jest. Jest ogórek kiszony, jest ten. Wjeżdżamy w to. Pyszota. Powiem, że nie mam pojęcia, ile to tak naprawdę kosztuje, bo nie patrzyłem na menu, zanim zamawiałem, po prostu chciałem rosół, chciałem piwo i ten. Oczywiście o cenach się dowiem na koniec i wy również się ze mną dowiecie, ale nie oszukujmy się, nie może być to nie wiadomo jak drogo czy coś. I zobaczcie, jest fajny dzień dzisiaj, w niedzielę. Przyjść sobie tutaj z rodzinką, zjeść sobie niedzielny obiad. Nie każdy może chcieć schabowego, po prostu możecie zjeść cokolwiek innego. Bez żadnych garów, bez żadnych kłopoczeń się z gotowaniem. Sama przyjemność. I jeżeli też tak macie jak ja, że lubię sobie ułatwiać często życie, to jak najbardziej Bistro Polish Food Bradford. Hej! Dobra, póki co wjechała kawa i na deser czekamy. Zmieniłem lokalizację, bo tutaj nie ma aż tak słyszalnej muzyki, także mam nadzieję, że chociaż na deserze nie zbanują tego wideo. I co, jeżeli chodzi o deser? Deser nie jest moim pierwszym wyborem, nie byłby nawet moim drugim wyborem, ze względu na po prostu coś innego. To jest coś innego. Ja, jeżeli chodzi o desery, to wiadomo chocolate brownie albo coś takiego, co znam, bo wiem, że jest dobre i zjemy sobie, ale według pani zapewnień jest to petarda, także czekamy, aż petarda nadejdzie, a póki co czarna kawucha i wasze zdróweczko. Dobra, powiem wam, że ten widok idealnie opisuje ten deser, czyli petarda, ale zobaczymy też jaki będzie smak. Także co, super to się prezentuje. Jemy deser. Polecany przez koleżankę. Jest to wiśnia i mascarpone. Mascarpone nie za bardzo wiem, co to jest. Wiśnia domyślam się. Także wygląda to smakowicie. Zobaczymy, jak to smakuje. Pyszota.
Dobra, szybkie zbliżenie. Co tam jest mniej więcej? Jest wisienka, naleśnik, nawet widoczna jest wisienka. I jest tam jakiś też twarożek, zakładam. Słuchajcie, bez zbędnego przedłużania tego epizodu, ja jem ten przepyszny naleśnik polecany przez koleżankę, popijam tą pyszną kawkę i co, jedziemy na podsumowanie, także nie uciekać nigdzie, widzimy się za chwilę. Hej. Hej, dobra, jesteśmy już po jedzeniu i teraz sytuacja będzie wyglądała następująco. Wiem, mieliśmy się przedostać do mnie i Ania miała wam powiedzieć coś ciekawego na temat Bradford, ale jest lekka zmiana planów ze względu na pogodę, po prostu szkoda zmarnować takiej pogody. Także co? Jedziemy do lokalizacji naszego studia, a póki co, Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta Bradford. Bradford to miasto w północnej Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, które ma bogatą historię przemysłową i kulturową. W XIX wieku było światowym centrum produkcji wełny, zyskując miano Wool Capital of the World. Dzięki napływowi imigrantów, zwłaszcza z Pakistanu i Indii, Bradford jest dziś jednym z najbardziej zróżnicowanych etnicznie miast w Wielkiej Brytanii. Miasto słynie z doskonałej kuchni curry i co roku organizuje Bradford Curry Festival. Jest także znane z imponującej architektury, jak ratusz w stylu wiktoriańskim oraz z muzeów, takich jak National Science and Media Museum. W 2009 roku UNESCO uznało Bradford za miasto filmu, co podkreśla jego znaczenie dla brytyjskiego przemysłu filmowego. Mimo problemów gospodarczych, Bradford rozwija się jako centrum kultury i edukacji. Mieści się tu Uniwersytet w Bradford oraz Alhambra Theatre, który przyciąga największe produkcje teatralne. Jeśli szukasz miasta z unikalnym charakterem, historią i świetnym jedzeniem, Bradford ma sporo do zaoferowania. Siemanko, witajcie w PL-owskim studiu. Dzisiaj znowu w plenerze. Jeżeli oglądaliście mnie tydzień temu, to widzicie mniej więcej tam jest lokalizacja mojego wcześniejszego studia. Troszkę inne vibe'y, to znaczy tak, wieje tak samo, ale jest słoneczko. Ostatnio był deszcz. Może nawet wam zamieszczę, gdzie jestem, także może sobie przyjedziecie tutaj pospacerować, bo tutaj jest sporo samochodów naprawdę. Tak, tutaj jestem, lokalizacja też będzie w przypiętym jakby co komentarzu i w opisie filmiku. Nie przedłużając epizodu niepotrzebnie, wjeżdżamy od razu w ceny. Zaczęliśmy ten piękny dzionek w Bradford od czego? Od shotu wódeczki. I shot wódeczki kosztował 3 funty. Zanim główne danie wjechało oczywiście starter i tym starterem w niedzielę nie mogło być inaczej jak rosół. I rosół kosztował 5 funtów. Gwiazdą epizodu był schabowy i schabowy, który tutaj widzicie, kosztował 11 funtów. Schabowego trzeba było obowiązkowo popić piwem i piwo namysłów kosztował 4 funty. Do Bradford aż tak daleko nie mamy, ale co to byłby za obiad bez deseru? I tym deserem, według zapewnień pani Petarda, był naleśnik i ten naleśnik kosztował 7,50. Naleśnik popijany oczywiście kawką czarną, bez cukru, bez mleka, PL innej nie pija. Kawa kosztowała 3 funty. Za całość w Bistro Polish Food Bradford zapłaciliśmy 33,50. Jak już ceny znacie, to przede wszystkim parę organizacyjnych rzeczy. W Bradford Bistro Polish Food organizują imprezy i komfortowo, dowiedziałem się, można 60 osób na pewno wcisnąć, to jest komfortowo. Jest obok inna sala, ta sala należała do nich wcześniej, ale ją odsprzedali, ale ugadali się, że mogą wypożyczać, wynajmować. Także jeżeli chcecie coś się dowiedzieć, to kontaktujcie się z nimi i oni na pewno wam oczywiście wszystko powiedzą. Standardowo link do miejscówki będzie w opisie i w komentarzu przypiętym. Czy 33,50 to dużo na jedną osobę? Uważam, że nie. Bo nie zapominajmy, jeżeli ktoś jest
lubi marudzić na kwoty. Nie zapominajmy, że ja jem zawsze fulle, czyli starter, shot wody, piwo, main, no wiadomo, deser, kawa, nie? Nie każdy musi jeść to albo to i na pewno już się mniej zrobi. Oczywiście, jeżeli możecie tam sobie, jeżeli to dla Was jest za duża kwota, bo rozumiem czasy ciężkie, możecie sobie zawsze zestaw dnia, codziennie dają nowe zestawy dnia i po prostu zobaczcie sobie na ich Facebookach, jaki mają zestaw dnia i na pewno Was to będzie taniej kosztowało. Jeżeli chodzi o sam lokal, to fajny jest, naprawdę podoba mi się, taki bardziej troszkę pubowy. Widziałem w ogóle, są już takie vibe'y wielkanocne, także naprawdę ślicznie to fajnie wygląda. Kącik dla dzieciaczka, jakby ktoś jakiś się tam małolat chciał się pobawić. Parking naprzeciwko, pamiętajcie, tam trzeba się zarejestrować na apce, chyba że po prostu znajdziecie sobie jakiś parking obok, gdzieś indziej, żeby zapłacić, bo ja też miałem zawsze jakieś takie, wiecie, pikacze, żeby po prostu wrzucać na parking. No tutaj nie, trzeba było ale udało mi się zaparkować za friko, także jeszcze raz dziękuję paniom i dziękuję pani, która przesunęła swój samochód, to znaczy przesunęła swój samochód, żeby mnie wypuścić, bo chciałem nagrać dla Was to studio w tej fajnej pogodzie i jak bardzo mi się tam podobało i atmosferka była naprawdę miła, chciałem się stamtąd wydostać. Chciałem nagrać studio, żeby pokazać Wam guzik, bo już osiągnęliśmy naprawdę sporą dla mnie osobiście liczbę subskrybentów, ale skoro pogoda była taka ładna i kolejny jakiś ciekawy kawałek ziemi angielskiej chciałem Wam pokazać, tutaj wyskoczy guzik, jest już nas ponad 400 i chciałbym Wam serdecznie podziękować za to. Chciałbym Wam podziękować za Waszą aktywność w komentarzach, w prywatnych wiadomościach, które mi wysyłacie, polecacie fotki, polecacie mi przeróżne miejscówki, żebym odwiedził. Jeżeli Ty nie zasubskrybowałeś albo nie zasubskrybowałaś, to fajnie jakbyś to zrobił albo zrobiła. Także słuchajcie, wielkie dzięki, nie przedłużamy epizodu i zanim Wam życzę spokojnego tygodnia, to co? To werdykt. Bistro Polish Food, miejscówka w Bradford, uważam w 100% za smaczy. Super miejsce, miłe panie, miły pan, bo tam też pana zobaczyłem za ladą. Jedzenie mega pyszne, fajne, domowe, naprawdę dobre i tam naprawdę dużo mają opcji, bo na samym początku myślałem, że może tylko takie zestawy mają, ale naprawdę te menu tutaj widzicie jest spore, także warto sobie pojechać tam, zjeść, piwko wypić, szota jakiegoś wódeczki dla nieprowadzącego oczywiście. No i co? Dzięki wielkie, że dotrwaliście do końca tych moich wypocin. Wiecznie tutaj, ale ładnie, że jest ładnie. Hiszpania nad Bradford, chociaż już nie jesteśmy w Bradford. Widzimy się za tydzień w niedzielę. Trzymajcie się, spokojnego tygodnia, nie przepracowywać się, wychodzić z ukochaną albo z ukochanym gdzieś, albo dzieciaczki zabierać gdzieś, nie siedzieć w domach albo nie szlajać się po Lidlach. Trzymajcie się, niedziela, godzina 19 za tydzień UK czasu. Cześć Wam!